Witam Was, wagi słoneczne, księżycowe i ascendentalne w Waszym czytaniu na lato. W Astrotarocie drogi i sensu. Moje drogie wagi, w Waszym czytaniu jest Rycerz Kielichów. Bardzo sympatyczna karta. I mamy tu kilka różnych ciekawych kart. Będzie więcej, dołożę, ale zacznę od Rycerza Kielichów. Rycerz Kielichów to ktoś, kto ma serce na dłoni, uczuciowość trzyma i chce ją przekazać i dać. To jest ktoś, kim kierują uczucia i kto zmierza uczuciem w daną stronę. I to jest podstawa u Was. U Was to jest podstawa w lecie i to jest bardzo sympatyczna i pozytywna karta. Moje drogie wagi, z tą drogą do przodu związana jest pewna lekkomyślność. Ale wygląda na to, że jest ona nieszkodliwa na ten moment, bo trzeba potem ostrożnie, bo jest tu jakieś ukryte zagrożenie. Więc na razie to można troszeczkę tak jak spacer po parku traktować tę sytuację, ale trzeba uważać, bo ten grunt nie jest taki całkiem pewny. Ale czasem jest tak, że trzeba podjąć jakieś ryzyko i ktoś tutaj decyduje się na to. A jest to ktoś delikatny i kobiecy. Także to podjęcie tych działań, zawierzenie jest związane z drogą rycerza. Także może tutaj ta pani zawierzy swojemu rycerzowi na przykład. Albo postanowi wejść na jakąś ścieżkę swobodnie, lekko, dostojnie. I może odrobinę naiwnie. I może być tak, że ten rycerz ją do tego zmotywuje, bo podstawą działań jest właśnie to, co robi Rycerz Kielichów. Rycerz Kielichów niewątpliwie kieruje się uczuciem, ale wychodzi trochę z pozycji pewnej niedojrzałości myślenia, więc może tu będzie jakaś taka troszeczkę ewolucja, że wyjdziemy z tego myślenia, albo ktoś wyjdzie z tego myślenia i przejdzie w uczuciowość. Ale jakby może się okazać, że rycerzowi czy komuś innemu brakuje potem jakichś narzędzi, żeby zrobić jakąś prezentację, żeby wykorzystać coś, co się ma, albo rycerz kielichów spotka kogoś takiego. Spotka kogoś, komu wydawało się może, że wszystko miał na stole, wszystkie argumenty, wszystkie narzędzia różne, różniste, a teraz nie za bardzo jest z czym stanąć przed kimś i pokazać. Ale może to być też ktoś, kto usiłuje trochę zaczarować rzeczywistość. Ale no tutaj tak raczej trudno to zrobić. I może być tak, że coś przywoła go do porządku. Ktoś może mu powiedzieć, już jest czas na to czy na tamto. I trzeba jakoś się z tym ogarnąć. Z tym, co gdzieś tu może nie do końca jest na stole, czy nie jest na stole, czy jest przygotowane, czy nie jest przygotowane. Trzeba by było, będąc tym magiem, spróbować to wszystko zebrać na jednym stole.
Teraz mam takie poczucie, że coś z tego już jakby było. Takie déjà vu do mnie przyszło. Jakby coś już z tego było, jakby była jakaś powtórka. Znaczy, chciałabym dodać, że nas rycerz kielichów może ruszyć w stronę maga, odchodząc od kogoś, kto posługiwał się niedojrzałymi argumentami, albo jego posługiwanie się tymi argumentami było niedojrzałe. Ten element niedojrzałości zdecydowanie tam był, tutaj gdzieś w myśleniu, w komunikacji. I może rycerz sam odejść, zmienić swoją postawę, skoncentrować się na czymś innym, albo odejść ze spotkania z kimś, kto tutaj był. Kto był taki niedojrzały. A ta niedojrzałość spotyka się z sądem. Ktoś wyraźnie komunikuje, że to było nie tak. Nie tak, jak powinno, nie tak było przedstawione, nie tak było powiedziane, nie tak było zapisane, nie tak było opowiedziane. Ktoś tu spokojnie stoi i komunikuje. Trzyma wielką trąbę. Zobaczcie, jaka ta trąba jest wielka. Jakby ktoś miał możliwość komunikowania naprawdę daleko, dużo, na całe miasto przynajmniej, z siłą, ale jednocześnie to jest po prostu pani, która jest elegancko ubrana, ze zrobioną ładnie fryzurą. To niekoniecznie musi być tak, że to jest taka pani. Może być, ale jeżeli nie, to jest ktoś, kto nie musi mieć wielkich mięśni, żeby daleko przekazać informacje. To są dwa różne elementy. Nie musi mieć wielkich mięśni, by utrzymać tę trąbę. Ktoś tu ma najwyraźniej silny głos. Czyjś głos jest ważny, ktoś może wydobyć z siebie dużo powietrza i dźwięku. I może sprawić, że ci, którzy są wokół, usłyszą, jeżeli będą chcieli słyszeć, jeżeli ich okna będą otwarte, jeżeli będą otwarci na komunikat, który jest przekazywany. Może to być ta sama osoba, która zaczyna coś, bo tutaj może to być tak, że przekazanie tej informacji, wejście w rolę sądu jest pewnym ryzykiem. A tak czy inaczej jest to blisko siebie. Blisko siebie. Mimo że to są zupełnie dwie różne przestrzenie, taka jakby miejska, zbudowana, twarda oraz lekki ogród. Tak jakbyśmy mieli łazienki w Warszawie. Ogród i Warszawa. Na przykład, tak? Ta osóbka, która decyduje się na zawierzenie temu, co jakby przyniesie jej dalsza droga, mogła mieć poczucie braku. Mogła mieć poczucie, że ma bardzo mało, że jest bardzo pusto. Że gdzie indziej są ludzie, a ona jest jakby wystawiona za drzwi. Oni są w środku, a ona jest gdzieś poza. Jakby nie mogła się ogrzać, podczas gdy inni
ogrzewają się sami lub w swoim wzajemnym towarzystwie. To może być związane ze spoglądaniem wstecz. Spoglądaniem wstecz i wyczytywaniem różnych treści i próbą zaopiekowania się czy zadziałania w jakiś sposób tym w takim całościowy sposób. Ktoś próbuje to wszystko zebrać. Zastanawiam się, czy to jest ta sama postać, czy są to dwie osoby. Może być różnie, ale jest to gdzieś jednak powiązane z próbą zebrania tego wszystkiego na stole, zebrania tego wszystkiego razem. Bo jeżeli uda się to zrobić, wrócić do tego wszystkiego, to wtedy można stać się magiem, ale wygląda na to, że jeszcze to nie jest czas w lecie. Drogie wagi, może spytam, czego możemy się jeszcze dowiedzieć w kwestii tego sądu? Sąd ten dotyczy braku umiarkowania. Jest to wyraźnie pokazane. Brak umiarkowania. To może być też brak dbałości o zdrowie. Jakaś niezdrowa sytuacja była. Niech ja dowiem się jeszcze czegoś na temat tego naszego rycerza kielichów. O, to ktoś, kto może być jak wulkan energii. I może bardzo dużo działać, jeśli chce. Jakby bardzo miał dużo energii, jakby ją wykorzystał, to mógłby zmieść wszystko, co spotka na drodze. No. To jest ktoś, kto potrafi wybuchnąć. Jeśli wybuchnie, to tak jak mówię, wiejcie i zostawcie to, co nieistotne, i życie trzeba ratować, tak z grubsza pół żartem, pół serio mówiąc. Bo to może być ktoś, kto jest trochę jak uśpiony wulkan, że jeżeli faktycznie wybuchnie, no to może być to mocne, może być to naprawdę silne. Jeżeli doprowadzi się kogoś jakby do szczytu jakiejś wytrzymałości, to ten ktoś może wybuchnąć, naprawdę. I wtedy, że tak powiem, no, nie ma zmiłuj się. Także jakaś rada w kwestii tego naszego rycerza. Nie należy żonglować, nie należy rozwijać się na jakieś dwa, nie należy uważać, że coś jest tyle samo warte, co innego. Trzeba skupić się na jednym w kwestii rycerza kielichów. Drogie wagi, może być tak, że będziecie chcieć
w lecie bardziej kontrolować swój czas. Możecie chcieć wiedzieć, ile już zrobiliście. W jakim czasie? Tak? To taka poboczna uwaga, niezwiązana bezpośrednio z którymś tutaj elementem. Taki klimat, ogólny element. Możecie spoglądać po prostu na zegarek, odmierzać coś, patrzeć. Ile? Długo, krótko, dużo, mało? Istotna informacja dla Was jeszcze. Moi drodzy, nie wszystko złoto, co się świeci. Także nie ma co się zwieść pozorom, dać zwieść pozorom. To jest ważne w lipcu. Jeżeli ktoś Wam będzie przedstawiał, że jest jakieś wielkie bogactwo, lepiej mieć świadomość tego, że to nie wszystko tak wygląda. A może się okazać, że to bogactwo może nawet i istnieje, ale jest tak okrążone przez węże, że nawet nie warto po to sięgać. Bo jest niedosięgalne. Poszukajcie wagi, równowagi między byciem z ludźmi, a poszukiwaniem światła w samotności. Taka rada dla Was w lecie. Dowiedzmy się jeszcze czegoś na temat tutaj Pazia Mieczy. Tej osoby, która nie za bardzo tutaj w kwestiach komunikacyjnych zachowywała się tak jak trzeba. Dowiedzmy się, czego dotyczyła ta komunikacja. Jakiejś relacji uczuciowej. Karta kochankowie. Dosłownie mogło to dotyczyć pary albo jakiegoś ogólnego ukochania. Ale duże prawdopodobieństwo, że dotyczyło to właśnie jakichś dwóch osób, które były w takiej, a nie innej relacji. Moje drogie wagi, wygląda na to, że w lecie nie będziecie mieli jakoś szczególnie dużo do powiedzenia. Będziecie mieli poczucie, że właściwie najistotniejsze sprawy, najistotniejsze rzeczy można powiedzieć w niewielu słowach i nie warto przesadnie przeciągać niektórych wypowiedzi, że jest to zbędne. Ale dowiedzmy się jeszcze, co Was zaskoczy. Oraz co Was pozytywnie zaskoczy. To nie znaczy, że to nie będzie pozytywne, ale po prostu tutaj nie rozgraniczam. Zaskoczy Was to, że ktoś, kto
sporo pracuje i pracuje z zaangażowaniem, koncentruje się na tej pracy i tak się koncentruje, że właściwie nie widzi nawet, jak ktoś mu się przygląda podczas tej pracy. Tak naprawdę odczuwa duży brak. I nie może znaleźć klucza do swojej sytuacji, żeby rozwiązać dany problem, nawet jeżeli ten klucz jest tak naprawdę niedaleko. Sądzę, że to może być ktoś inny niż wy. Wagi. Ktoś nie chce patrzeć nawet na możliwość wyjścia. Jakby ktoś znajdował się w takiej sytuacji, w takiej pozycji, w takim pomieszczeniu, w takiej przestrzeni, w której nie czuje się bogaty, a wręcz przeciwnie, czuje się tam biedny. Czuje, że właściwie to nic nie ma, że siedzi na podłodze i nie ma nic. Ale tak naprawdę to klucz do tej sytuacji, do sytuacji tej osoby jest możliwość, żeby z tego wyjść z tej sytuacji, tylko ta osoba musiałaby zdobyć się na wysiłek spojrzenia wokół siebie. Więc jeżeli macie kogoś takiego w swoim życiu, kto nie bardzo widzi wyjście z sytuacji, skupia się tylko na braku, to możecie spróbować przynieść tej osobie ten klucz, albo przynajmniej zachęcić, żeby popatrzyła wokół siebie. Sądzę, że nie zawsze to się uda, ale tak można zrobić, bo ta dziurka od klucza wręcz woła i mówi: tu jest możliwość wyjścia, a tu jest klucz. To wyjście może być związane z kilkoma wartościami, z kilkoma talentami, z możliwością wykorzystania 5 różnych talentów. Jakby tak się ta osoba zastanowiła, jakie ma talenty, ma przynajmniej 5 talentów, które może wykorzystać i może wyjść dzięki nim w jakimś sensie, albo jeżeli spojrzy na te swoje talenty, to jest szansa, że zobaczy klucz i wyjście. To was zaskoczy, ta sytuacja was zaskoczy. A pozytywnie zaskoczy, już tak jednoznacznie, zaskoczy was możliwość spoglądania na cały świat. Jakbyście spodziewali się może, że nie będziecie mogli tego świata oglądać, bo tak naprawdę to możecie planować dalsze działania, wyglądać w przyszłość i mieć poczucie, że cały świat jest w zasięgu ręki. I zaskoczy was również to, że blisko tego macie kogoś, kto potrafi, może niewiele umie jeszcze powiedzieć, a może jeszcze nie potrafi za dobrze mówić, a może nie jest wyćwiczony w komunikacji jakiejś, na przykład zna jakiś język słabo, albo jakiś żargon zna słabo. Ale jest tu ktoś, kto
ma zapał, żeby się uczyć, żeby się rozwijać, a może wy zdziwicie się, że znów chcecie o czymś pomyśleć, to znaczy znów jesteście jakby na świeżo z czymś. A jeżeli byście byli na świeżo, to może zobaczycie, że ktoś patrzy naprawdę daleko. Moje drogie wagi, wszystkiego wam dobrego życzę latem. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.